Cześć! Dziś skupimy się na naprawie wieży firmy Pionier. Ale zaraz. Tytuł brzmiał naprawa wzmacniacza, a nie wieży. Więc o co chodzi? Już tłumaczę. Jakiś czas temu odezwał się do mnie znajomy z enigmatycznym zapytaniem, czy nie chciałbym odebrać od niego troszeczkę sprzętu audio. Między innymi ze stajni Pioniera, ponieważ robi on porządki w szafie. Dziś w zasadzie coraz częściej po oryginalne części do starych modeli sprzętu audio, szczególnie jeżeli chodzi o sprawne układy scalone specjalnego przeznaczenia. Nie mówić już o oryginalnych tranzystorach mocy czy o potencjometrach w dobrym stanie. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale czemu nie, chociaż podjadę i sprawdzę, co to jest. Okazało się, że szafa znajomego była duża i pełna różnych fantów. Między innymi były to te 3 segmenty Pioniera. Oczywiście cała historia ma drugie dno, mianowicie każdy z segmentów pionka ma coś do roboty. No dobrze, ale w zasadzie co my tu mamy? Jest to wzmacniacz Pioniera 502R, tuner F502 z funkcją RDS oraz odtwarzacz płyt CD PD502 z tak zwaną szeroką szufladą. Taka ciekawostka. Laser tutaj świeci do dołu, a płyty kompaktowe do tego odtwarzacza wkładane są odwrotnie niż normalnie, czyli warstwą blaskową do góry. Cała seria 502, 503, 504 to tak zwany średniak Pioniera. Muszę powiedzieć, iż miałem ten model i uważam, że gra to całkiem przyzwoicie. Posiada zdalne sterowanie i ma stosunkowo dużą moc wyjściową. Podobne klocuszki, jeśli chodzi o wzmacniacze, można nabyć za około 400 do 600 zł. Pewnie domyślacie się, jak zobaczyłem, w jakim stanie jest wzmacniacz, jakie pytanie zadałem najpierw. Zresztą wy byście zadali to samo pytanie. Co tu się z tym wzmacniaczem? Otóż wzmacniacz trafił do jakiegoś serwisu na zanikanie dźwięku i szury w prawej kolumnie. Prosta sprawa. Wystarczy wykonać konserwację elementów ruchomych. Nie będę mówił, do jakiego serwisu trafił, aby nie padł na nich hejt. Ale zadanie widać ich przerosło, bo przypuszczalnie ktoś raczej po otwarciu zabawił się w rozpruwacza albo się uczył, jak zniszczyć sprzęt, a nie go naprawić. Wzmacniacz po perturbacjach został odebrany i wrzucony do szafy na wiele lat. Ponieważ osoba, która przekazała sprzęt, to jest mój dobry znajomy, pierwotnie chciałem mu zrobić niespodziankę i naprawić wszystkie klocki, a później oddać się, aby znów cieszyły ucho właściciela. Zamówiłem już nawet niezbędne części do naprawy, ale otrzymałem informację o opóźnieniu dostawy, więc naprawa wypadła z kolejki. Ale tak się złożyło, iż kolejnym wzmacniaczem właśnie do roboty jest także Pionier 502, ale w pięknym szampańskim kolorze. Tutaj mały przerywnik. Chciałbym wyłonić zwycięzcę konkursu, który ogłosiłem na końcu w filmie z naprawy czarnej Yamaha 797, część druga. Wystarczyło napisać komentarz pod filmem, a do wygrania był szybki pendrive Samsung Duo Plus. Zwycięzcy gratuluję i proszę o kontakt na maciek.zgłoszenia@gmail.com w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody. Wzmacniacz wizualnie jest w stanie dobrym. Posiada on tylko tutaj delikatne ryski na obudowie. W komplecie jest oryginalny pilot, charakterystyczny dla danych czasów. Jeżeli ktoś nie posiada pilota, to dziś można nabyć zamiennik w stosunkowo niskich pieniążkach. Co dzisiaj zrobię? Wykonam ogólny przegląd podzespołów, sprawdzę potencjometry. Nawet jeżeli nie będą trzeszczeć, to i tak je otworzę i wyczyszczę. A drugim kolejnym punktem konserwacji jest rozebranie i czyszczenie selektora źródeł, w którym znajduje się przekładnia zębatka. Tworzywo, z jakiego została wykonana zębatka, z biegiem lat staje się twarde i kruche i często przy pracy lub rozbieraniu po prostu rozpada się w rękach. Oryginalna zębatka była wykonana z tworzywa, które było na tyle elastyczne, aby przełączanie źródła odbywało się relatywnie cicho. Wymienimy zębatkę na nową. Jak ją znajdę? Tutaj mam takie zębatki, które nie są oryginalne, ale jest to bardzo dobrej jakości zamiennik i postaramy się go wykorzystać. Wyczyścimy także tarczę selektora i złożymy wszystko do kupy. Niestety nie mam jeszcze gotowego sztucznego obciążenia, ale może uda się coś podłączyć w celu wykonania pomiaru mocy wyjściowej. To do roboty. Jak widzicie, wzmacniacz wewnątrz jest w stanie dobrym, chociaż zauważyłem kilka rzeczy.
Tutaj na tym silniku jest taki dziwny film, taki smar, jakby po prostu domyślam się, że po prostu ktoś tu pryskał ten selektor źródeł, bo się cały lepi i klei. Ta płytka tutaj pod spodem też jest taka lekko klejąca się. I druga sprawa, że zauważyłem, zerkniecie tutaj na taśmę, no taśma jest kolorowa i zaśniedziałe są poszczególne druty. W ogóle cała obudowa jest dziwnie, taki nalot wszędzie. Jakby coś tu się utleniało bardzo mocno. Więc na pewno obudowa i płytki są do wyczyszczenia. Niestety poszukiwałem tego typu złącza są niedostępne, a te, które są używane, są w podobnym stanie jak i te. W związku z powyższym myślę, że postaramy się wyczyścić to złącze, żeby było w dobrym stanie po podłączeniu taśmy. Taśmy, jak widać, są bardzo brudne. Zobaczymy, czy uda się to wszystko wyczyścić, ale najgorsze będzie oczyszczenie tamtego złącza wewnątrz. Taki tip: jeżeli chcecie uwolnić taśmy z wnętrza tego gniazda, musicie z dwóch stron naciskać, a nie tylko z jednej. W środku są sprężynki, które po wciśnięciu się tak jakby otwierają i puszczają nam poszczególne druty taśmy. Płytę selektora źródeł już mamy zdemontowaną. Po bliższemu przyjrzeniu się widzimy, że są małe problemy. Na szczęście jest to odłamanie laminatu w miejscu, gdzie nie ma ścieżek. To nie jest duży problem. Cała płytka jest taka kleista. W związku z tym prawdopodobnie już ktoś pryskał selektor źródeł. No jak pryskał sobie na selektor, prawdopodobnie popryskał to złącze, bo też jest kleiste. Tutaj ktoś dobierał się do tego złącza od zewnątrz, bo są ślady wkrętaczka. Także w pierwszej kolejności odlutujemy sobie selektor źródeł. Po tym zabiegu będziemy mieli troszeczkę mniej wystających elementów, więc wyczyścimy sobie automatycznie tą płytkę, żeby była już czysta. No i przy okazji zajmiemy się czyszczeniem tego złącza. Do roboty. Tutaj na płycie zauważyłem w miejscu wyprowadzeń selektora, w zasadzie pod samym selektorem, jest miejsce na układ TC916-4N. Ciekawy jestem, czy zamiast tego mechanicznego selektora można zamontować TC916-4N, aby działał jako selektor tyle tylko, że elektroniczny. Jeżeli ktoś wie, niech da znać w komentarzu, bo sam jestem ciekawy, czy w przyszłości, kiedy taki selektor ulegnie uszkodzeniu i nie będzie do niego części zamiennych, można zamontować w jego miejsce TC916-4N i będzie on działał tak samo, znaczy oczywiście nie tak samo, ale czy będzie on spełniał funkcję selektora. Płytka jest aż chropowata. Nałapała kurzu, brudu. Wszystko co tylko możliwe się przykleiło do niej. Ok, teraz taka dość ważna informacja dla osób, które jeszcze tego nie wykonywały. Dobrze jest sobie zaznaczyć, w którym miejscu znajduje się jaka tarcza. Tutaj są odgięte te nieużywane, powiedzmy, sloty. Natomiast bardzo ważne, żeby sobie zaznaczyć, która tarcza jest w jakim miejscu, w jakim położeniu. Tutaj mamy tą zębatkę, o której wspominałem właśnie, którą wymienimy na nowo. Jeszcze zobaczymy, w jakim ona jest stanie. O nie. To jest właśnie, o tym mówiłem. Wszystko w temacie. Kurczę, dotykam, to wszystko się normalnie lepi. Szczególnie tutaj widać na tej części silnika, jaki nalot się zrobił. Ok, tarczę już mamy uwolnioną. Widać, zębatka się całkowicie połamała, tak jak mówiłem wcześniej. W pierwszej kolejności wymienimy tą zębateczkę. Ona się dosłownie dotyka i ona kruszy się. Ok, obudowę już oczyściłem. Nie klei się to
silnik już wygląda znacznie lepiej. Teraz zabieramy się za poszczególne tarcze, które się lepią niesamowicie. Aby tarczkę wyciągnąć, tutaj dużo nie trzeba siły, są takie zębatki, które trzymają się środkowej części. Wystarczy je troszeczkę pchnąć. Tarczę mamy ściągniętą. Nie wygląda to najgorzej, aczkolwiek styki powinny być srebrne. Takie małe porównanie. Z lewej tarcza już wyczyszczona, z prawej jeszcze nie. Różnica jest. Tarczki już mamy wyczyszczone. Jeszcze taka informacja, że ja nigdy nie używam mechanicznego czyszczenia. Zawsze każdy brud, który znajduje się na tarczach, poddaje się odpowiednimi środkami chemicznymi do tego przeznaczonymi. I takie są efekty. Składamy cały selektor. Selektor mamy złożony, nowa zębatka zainstalowana. Jeszcze tutaj troszeczkę zostawię smaru, bardzo niewielką ilość, nie ma takiej potrzeby. I zajmiemy się czyszczeniem płyty. Ok, płytkę już mamy wyczyszczoną z obu stron. Tutaj się tak mocno kleiła, że musiałem po kilka razy ją wyczyścić, zmoczyć, wysuszyć, jeszcze raz wyczyścić. Tak samo i z tej strony, tutaj jeszcze jest gdzieniegdzie jeszcze mokra. Natomiast jak jeszcze nie mamy zamontowanego selektora, pomierzymy sobie poszczególne kondensatory, aby zobaczyć ich pojemność oraz ESR. To urządzenie Atlas SR470 ma możliwość mierzenia kondensatorów w układzie, w związku z tym nie będziemy musieli wylutowywać specjalnie każdego układu, aby go pomierzyć. ...96,7 mikrofarada, kondensator mierzony ma 100 mikrofaradów, SR022. Nie jest najgorzej, przechodzimy do kolejnego. 204,8 0,16 ohma, 96,2 to jest kolejny kondensator o pojemności 100 mikrofaradów. Pojemność jest jeszcze w granicach tolerancji 5%. Tutaj mamy 35V 47 mikro, 44 0,59 ohma. Elny kondensatory wydają się być naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Zmierzymy jeszcze sobie te małe kondensatorki. Tutaj jest też kondensator elny 47 mikro 25V. 42,2 ESR 1,29. ESR powinien wynosić 2,9 ohma, jest 1,29 ohma, więc wbrew pozorom, że on jest dość wysoki, jak na tą pojemność i na to napięcie jest w normie. Teraz się zajmiemy zdemontowaniem osłonki górnej tego złącza i zobaczenia w jakim stanie jest zaśniedzenie albo zanieczyszczenie styków, aby ewentualnie już to złożyć wszystko do kupy i zająć się taśmami, które tutaj wchodzą do tego złącza. Na szczęście nie wygląda to najgorzej, ale też nie wygląda jakoś super. W związku z tym postaramy się to wyczyścić. Tak jak widać na załączonym obrazku, złącza wyglądają znacznie lepiej. Mam nadzieję, że teraz będzie prawidłowy kontakt z taśmą, a do taśmy za chwilkę dojdziemy. Możemy już montować selektor źródeł i składać.
Ok, selektor mamy zamontowany, pozostało tylko założenie tej osłonki. Niestety nazwa już na nim zniknęła. Temat płytki mamy ogarnięty. Myślę, że teraz jak nie ma płytki selektora, szczególnie widać na tylnej części to coś i korozję obudowy, dlatego myślę, że najlepszym sposobem będzie posuwanie się od tyłu do przodu, aby ewentualnie usunąć usterki. Tutaj są jeszcze przekaźniki do wymiany, w związku z tym w pierwszej kolejności myślę, że zdemontujemy tylnią część obudowy, wyczyścimy to, co tam jest. Ok, płytę mam odłączoną od chassis. Może nie do końca, ale nie chcę już tego demontować jeszcze bardziej, bo tutaj trzeba odlutować przewody. Tyle to mi wystarczy do wyczyszczenia. Najpierw potraktujemy to coś wodą demineralizowaną, a teraz alkoholem. Ok, obudowa już wygląda lepiej. Zniknęły te zielonkawe takie naloty i ten taki biały proszek. O, zobaczcie jak wygląda transformator. Cały też jest popryskany jakimś świństwem tłustym i niestety to trzeba będzie też oczyścić. Patrzcie, płytka po wyczyszczeniu zupełnie wygląda inaczej, co? Taśmy już też mamy wyczyszczone z tego zielonego nalotu. Generalnie możemy już zamontować płytkę selektora. Ok, wzmacniacz mamy złożony, złącza mamy wyczyszczone razem z przewodami. I jak wiadomo, po każdym mniej lub bardziej poważnym etapie ingerencji w elektronikę wzmacniacza należy przeprowadzić montaż, uruchomienie. Uruchomienie jak zwykle w moim przypadku przez żarówkę i zobaczymy, czy wszystko funkcjonuje. Jeśli funkcjonuje, to dalszym etapem jest wyciągnięcie ze środka przekaźników głośnikowych. Te, które są zamontowane, czyli G5R2232C-PG już są nieprodukowane przez firmę Omron. W związku z powyższym zamontujemy zamienniki, które w zasadzie są odpowiednikami tych przekaźników też firmy Omron. Natomiast dostęp do tych przekaźników jest od spodu, płyta jest demontowalna, w związku z tym tutaj już nie będziemy musieli tylnej części demontować. Przeprowadzimy rozruch. Żarówka rozbłysła i zgasła, to znaczy, że nie mamy problemów. Wygląda na to, że selektor funkcjonuje, reaguje na poszczególne przyciski. Czy on poprawnie załącza, czy ja go poprawnie złożyłem, dowiemy się później. Natomiast w pierwszej kolejności wymieniamy przekaźniki głośnikowe oraz po wymianie dostaniemy się tutaj do frontowej części, demontujemy poszczególne potencjometry, wyczyścimy je i zobaczymy, co dalej. Płytę czołową już mamy zdemontowaną, w związku z tym mamy bardzo dobry dostęp do elektroniki. Natomiast, nie wiem, czy to widzicie, ale tak jakby tutaj wszędzie pod spodem było gdzieś coś podlane. Tak czy siak, w każdym razie demontujemy przełączniki, potencjometry, czyścimy. Płytka od regulatora głośności jest na takim poczwórnym potencjometrze, w związku z tym trzeba będzie to po prostu rozebrać wszystko i wyczyścić. Tutaj tarczka przed czyszczeniem, tu już jest tarczka po czyszczeniu.
mamy przyłącznik Direct już rozebrany. Jak widać w ten sposób. Blaszki nie są jakieś super brudne, ale jednak przełącznik wymaga czyszczenia. Tym razem mamy przełącznik Loudness. Jak widać, styki też nie są idealne, dlatego wyczyścimy. Ok. Na tej płycie przełączniki i potencjometry zostały zdemontowane, wyczyszczone i zamontowane ponownie. Także przechodzimy do kolejnej płyty. Tutaj mamy wybór głośników A i B. No i demontujemy, czyścimy, montujemy i przechodzimy do kolejnej płyty. Do roboty. Płytka wyboru głośników bodajże A. Proszę zobaczcie, jakie brudne szyny do czyszczenia. Przełączniki wyboru terminali głośnikowych AB już są zamontowane, wlutowane, wyczyszczone. Póki mamy zdemontowane te płyty, zobaczymy, co się dzieje tutaj z tą diodą, dlaczego ona świeci w trybie standby. Sprawdziłem, tranzystor odpowiedzialny za sterowanie diody jest sprawny. Teraz nie powinno być napięcia. 0,7 zgadza się. Jak przejdziemy w tryb standby, mamy 1,7 V. Po załączeniu znika. Zobaczcie, jak zacząłem szukać przyczyny, dlaczego ta dioda nie świeci. Zobaczcie, co się dzieje. Jest to idealny książkowy zimny lód. Poprawimy go i, tak jak wspominałem wcześniej, przejrzymy całą płytę pod tym kątem. Płyta frontowa już została przejrzana pod kątem zimnych lutów. Poprawiłem kilka, bo były podejrzane. I teraz zabieramy się za ostatnią płytkę, czyli potencjometr głośności. Musimy go zdemontować. Przy okazji tutaj pomierzymy kondensatory, w jakim są stanie. I zobaczymy, w jakim stanie są też tarcze naszego potencjometru. Potencjometr mamy zdemontowany, zaraz go rozbierzemy i zobaczymy, jak on wygląda. Potencjometr głośności został rozebrany. Części tutaj jest mnóstwo. Został wyczyszczony, tyki oraz tarcze wyglądają całkiem dobrze. Potencjometr już został wyczyszczony, złożony, przysmarowany, także chodzi z lekkim oporem, tak jak być powinno. Potencjometr już jest na swoim miejscu na płycie. Pozostała jeszcze ostatni element, czyli dostanie się do przekaźników głośnikowych. Tutaj już doszła do mnie paczka z TME. Zamienniki przekaźników Omrona G5R 2232C-PG. To przekaźniki G2R2A4 24DC. Natomiast, żeby dostać się do tych przekaźników, wcześniej mylnie sądziłem, że od spodu jest płyta serwisowa. Ona jest, ale niestety przymocowana na stałe. Tutaj na takich forniczkach. Pomyliły mi się modele, żeby był dostęp od spodu i niestety w tym przypadku trzeba wyciągnąć wszystko praktycznie ze środka, aby dostać się do płyty, bo płyta jest tutaj jedna z końcówkami mocy, ta sama jest zasilaczem, po prostu jedna wielka płyta. No to odróżnia wzmacniacze z wyższych półek, gdzie są osobne moduły, osobne płytki na wzmacniacz mocy, osobny jest na zasilacz. Tutaj natomiast poszli już na skróty i zbudowali jedną dużą płytę, co oczywiście jest problemem, no bo trzeba wyciągnąć ją, żeby dostać się, sprawdzić też zimne luty. W związku z tym sporo roboty, praktycznie cały wzmacniacz trzeba rozkręcić, no ale nie ma wyjścia. Aby konserwacja się powiodła, czy w zasadzie została zrobiona prawidłowo, to musimy się dostać do tej płyty na dole i dostać się do druku, do roboty.
Okej. Jak widzicie, płytę udało się uwolnić, żeby dostać się do druku. Masakra. Praktycznie na części pierwsze trzeba było rozebrać wszystkie wsporniczki, śrubeczki, uchwyciki. Ale mamy dostęp do druku i możemy się zająć w pierwszej kolejności zimnymi lutami, poprawić gdzieniegdzie, no i przede wszystkim też wymienić te przekaźniki. Tranzystory są oryginalne, bo tutaj nie ma śladów poprawień, to po pierwsze. A po drugie, już to sprawdziłem wcześniej, nie były wymieniane, że to jest dobra informacja. Ok, przekaźniczki już są wyciągnięte. Co ciekawe, tutaj jakaś jest taśma zaklejona. Może ktoś je otwierał. Zakładam, że tak było. Natomiast my nie będziemy się bawić w czyszczenie 20-letnich przekaźników, skoro są dostępne zamienniki, które są identyczne w działaniu i tej samej firmy jeszcze w dodatku, to czemu je nie wymienić? Tu jest oryginał, tu jest zamiennik. Generalnie z punktu widzenia parametrów elektrycznych oryginał jest nawet ciupkę lepszy, bo on tutaj ma podane parametry 5A 30 VDC, natomiast oryginał ma 5A 24 VDC, także generalnie powinno być nawet lepiej. Ten jest wykonany w Indonezji, ten jest w Japonii. Wymieniamy do roboty. Przekaźniki mamy zamontowane, w zasadzie możemy montować płytę, ale zanim to wykonamy, to tak na dobrą sprawę pomierzymy jeszcze kondensatory, które są tutaj dostępne i tu też chodzi mi o główne kondensatory C701, czyli głównego kondensatora. Kondensatory mają 10 000 na 50 V, wskazania 9962 mikrofarady SR 0,01. Bardzo dobry wynik. Teraz drugi. Bardzo podobny, to też jest 10 000 na 50 V. Zobaczymy jeszcze kilka wyrywkowo kondensatorów na płycie. Pomierzymy sobie jeszcze kondensatory w części zasilacza. Mierzony kondensator ma 470 mikro. To też jest kondensator Elny. No mamy 407,9. Mimo tego, że SR jest 0,15 ohma, to już mamy więcej niż 10% upływności. Wymienimy je na kondensatory Nichicona. Mierzymy sobie jeden nowy przykładowy. No i tak jak widać, parametry są w normie. 471, 0,14 ohma SR. Także wymienimy wszystkie 470 na Nichicona. I zobaczymy jeszcze, jakie są dostępne. Nie mam niestety kondensatorów teraz Elny, ale Nichicona będą półkowo, myślę, podobnie. I jeszcze jedna rzecz, zapomniałem tutaj o jednym przekaźniku, żeby go wymienić, to zaraz uczynię. Ok, wzmacniacz już mam prawie cały złożony, front panel musiałem ściągać jeszcze 3 razy po prostu. Ta dioda standby, oprócz zimnych lutów, jeszcze miała pęknięte ścieżki, w związku z tym musiałem to naprawić. No i w zasadzie już teraz założyłem metalowy front panel i robimy pierwsze uruchomienie. Oczywiście, jak zwykle, przez zabezpieczenie. Jak widać, teraz dioda ładnie świeci. Żaróweczka rozbłysła, zgasła. To jest dobry znak. Przekaźniki cyknęły. AB. Włączmy sobie generator. Jeden kHz. Nic nie trzeszczy. Ok. Widzę, że wszystko funkcjonuje prawidłowo. Czyli w zasadzie pozostała jeszcze tylko jedna rzecz, czyli przepięcie na drugi kołek. Tutaj posiłkujemy się dokumentacją, czyli tak jak widać, piąty kołek środkowy jest pokazane AC 220 do 230, a trzeci kołek jest
do 240 V. Obecnie w sieci, jak widać, tutaj u mnie jest 230,6. W związku z tym jesteśmy w górnej tolerancji 5 kołka, na który jest założony teraz przewód zasilający. W związku z tym przepniemy na ten kołek trzeci. Biały przewód zasilający już mamy przepięty na ten kołeczek, czyli zasilanie do tego transformatora jest przystosowane w tym momencie do 240 V. Oczywiście nic by się nie wydarzyło, gdyby zasilanie było 235 na przykład i dalej byłby podpięty do kołka 220-230. Natomiast jeśli jest możliwość, to przystosujmy go do pracy takie, jakie ma być. Pierwsze uruchomienie. Mamy coś. Czyli generalnie czyszczenie i konserwację wzmacniacza mamy zakończoną. Podczas testowania zdalnego sterowania wszystko funkcjonuje, prawie wszystko prawidłowo, natomiast przycisk głośniej i ciszej nie powoduje reakcji silnika. Że ponownie musimy rozebrać wzmacniacz i dobrać się do tej części sterowania, także do roboty. Zobaczcie, odkryłem problem. Nie dolutowałem nóżek od silniczka. Taki troszeczkę błąd, ale przy tym wzmacniaczu spędziłem naprawdę tyle czasu, że mogłem to przeoczyć. Teraz, nawet jeżeli teraz nie podlutujemy tych nóżek, teraz jak pomierzymy i klikniemy plus, minus, wszystko funkcjonuje. Także generalnie poprawiam luty i jeszcze raz składam wzmacniacz. I wszystko powróciło do normy. Ok, zrobimy sobie pomiar mocy. Rezystory, jakie tu są zamontowane, to są 200W 8-ohmowe rezystorki. Jeszcze jestem w trakcie robienia ciążenia sztucznego, czego na pewno zrobię jeszcze dla Was film. Natomiast tymczasowo podłączamy te rezystorki i zmierzymy od razu moc wyjściową. Moc wyjściowa będzie mierzona przy rezystancji 8 ohmów. Obciążenie jest obu kanałów. Puszczamy sygnał 1 kHz i sprawdzamy. Będziemy sprawdzać do odcięcia charakterystyki. O. Mamy około 21,2. Co nam daje 21,2 razy 21,2, czyli do kwadratu, dzielone przez w tym momencie 8 ohmów wynosi 56 W na kanał. Według specyfikacji producenta moc, jaką ten wzmacniacz jest w stanie oddać, to 2 razy 55 W przy 8 ohmach. 4-ohmowego obciążenia nie mam teraz gotowego, żeby to łączyć i sprawdzać ten wzmacniacz. Przejdźmy w takim razie do podsumowania. Zakupiłem wzmacniacz z ogłoszenia z informacją, iż jest on w stanie bardzo dobrym. Po otwarciu go już wiedziałem, iż nie jest tak różowo, jak zapewniał mi sprzedawca. No obecnie wzmacniacz 500W jest w stanie wizualnym dobrym, a pod względem technicznym bardzo dobrym i posiada oryginalne części. Wymagał więcej pracy niż na początku zakładałem. Zostały wyczyszczone potencjometry, selektory źródeł, wymieniona zębatka od przekładni selektora, wymienione przekaźniki wyjść głośnikowych oraz protektora, sprawdzone kondensatory, poprawione zimne luty i także wyczyszczona obudowa z jakiegoś osadu, jakiegoś nalotu. Przełączyłem zasilania strony pierwotnej transformatora z doczepów 230 na 240. Wzmacniacze średniej, niższej klasy, tak jak i ten i podobne,
najczęściej posiadają jedną wspólną płytę na wszystkie sekcje wzmacniacza, co w przypadku awarii, np. przekaźników, powoduje, iż należy zdemontować całe bebechy wzmacniacza, aby się do nich dostać. Jest to bardzo czasochłonne, jak wiadomo, czas to pieniądz. Dziś można znaleźć podobne wzmacniacze za niewielkie pieniążki. Co ciekawe, wszystkie ogłoszenia zawierają informacje, iż sprzedawane modele wzmacniaczy były serwisowane. Na takie ogłoszenia należy uważać, ponieważ pryskanie potencjometrów środkami i nazywanie to serwisem po prostu mija się z prawdą. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeśli spodobał się, kliknij kciuk w górę i zapraszam na kolejny film. Cześć!